To nagranie jest dla każdego, kto odczuwa stres, a chciałby wkroczyć w stan przepływu, czyli tak zwanego flow w swoim życiu. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram ludzi w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I dzisiaj chciałabym Cię zaprosić do przepięknej i bardzo praktycznej metody, której nauczyłam się od wspaniałego przewodnika duchowego, jakim jest Matt Kahn, autor między innymi książki Rewolucja Miłości, którą notabene bardzo, bardzo polecam, wspaniała lektura. I zanim przejdziemy dalej, to chciałabym, abyśmy się zastanowili, czym w ogóle jest stres. Bo stres często jest postrzegany jako coś, co odczuwam w reakcji czy w odpowiedzi na to, jak się zachowali inni ludzie, bądź jaka się pojawiła sytuacja w moim świecie zewnętrznym. Zgadzasz się ze mną, że tak jest? Na przykład ja czasem słyszę od mojego partnera, ale mnie wkurzasz, gdybyś tego czy tamtego nie zrobiła, to nie byłbym zły. No ja oczywiście także się na tym łapię, że czasem mówię, ale mnie ta osoba wkurzyła, bo zrobiła to czy tamto. Nie wiem, czy z Tobą to też rezonuje? No i tak się składa, że my wtedy stawiamy się w pozycji ofiary. I nie jesteśmy podłączeni do naszej duchowej wolności, która jest naszym naturalnym prawem. Bo jak możemy być wolni, gdy o naszych uczuciach i o tym, co się w nas dzieje, decydują inni ludzie bądź zewnętrzne sytuacje? Więc stres tak naprawdę nie jest wynikiem tego, jak się zachowują inni ludzie, bądź jakie są sytuacje w świecie zewnętrznym, ale jest tylko takim przypomnieniem, informacją, wskazówką, że w danym momencie nie jestem podłączona, czy nie jestem zestrojona z boską energią wszechświata, a jestem zestrojona z ego. I tutaj właśnie stoimy przed najważniejszą duchową decyzją, jak nazywa to Matt Kahn. Mianowicie w tym momencie musimy podjąć decyzję, czy chcemy pozostać w tym odczuwaniu stresu, czyli być nadal zestrojeni z ego, czy chcielibyśmy funkcjonować w lekkości i spokoju i harmonii i być zestrojeni z boską energią wszechświata. No i niby to takie bardzo proste pytanie, prawda? Wydaje się takie proste, bo kto tak naprawdę chciałby intencjonalnie odczuwać stres? Natomiast w praktyce okazuje się, że wcale to nie jest takie proste. Bo nie wiem, czy Tobie się zdarzyło, ale mnie się oczywiście to zdarzyło, że nawet jak bardzo, bardzo chciałam, żeby nie zareagować stresem, złością na jakąś sytuację, to i tak reagowałam. I dlaczego? Dlaczego to się wydarza? Po pierwsze, przez nawyk. Czyli przez lata zostaliśmy tak naprawdę wytrenowani, sami siebie wytrenowaliśmy do reagowania w określony sposób. Powielaliśmy tak wiele razy te zachowania, że stały się już naszym nawykiem, naszą drugą naturą. Kolejna sprawa to uzależniamy się od substancji chemicznych, które są tak naprawdę emocjami w naszym ciele i trochę nasze ciało ich potem domaga się jak taki, przepraszam za określenie, narkoman na głodzie, ale tak trochę to wygląda. Bo każda emocja w naszym ciele, i to też zostało już dawno naukowo udowodnione, to jest tak naprawdę inna mieszanka substancji chemicznych, które wytwarza nasz mózg do naszego krwioobiegu. I wtedy nasze ciało odczuwa emocje. Więc druga rzecz to właśnie są te emocje, których się domagamy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. A trzecia sprawa to jest to, że chcemy działać samodzielnie. Co to znaczy? Chcemy działać z poziomu umysłu.
postępujemy tak, można powiedzieć, siłowo chcemy zmienić swoje zachowanie, zapominając o tym, że jesteśmy boską jednostką i możemy połączyć się z boską energią wszechświata. No i właśnie tutaj tkwi sedno, bo nie wiem jak Ty, ale ja przez wiele, wiele lat funkcjonowałam bardzo mocno jak taka Zosia Samosia, że ze wszystkim sobie poradzę sama, że nie potrzebuję pomocy od innych, zawsze sobie sama ze wszystkim świetnie poradzę. Nawet były takie sytuacje, gdzie zamiast poprosić nawet mojego partnera o pomoc, tak sobie myślałam, że on sam się w ogóle powinien domyśleć, że ma mi pomóc i też nie prosiłam o pomoc. Więc jest to rzeczywiście taka myślę domena, być może nie tylko mnie, ale także Twoja, więc warto też na to zwrócić uwagę. I kolejna rzecz to taka bardzo popularna obecnie w świecie duchowym teoria, że wszystko jest jednym, że wszystko jest jednością, że wszyscy pochodzimy z jednego źródła i wszyscy jesteśmy jednym. I absolutnie ja się w tym w 100% zgadzam. Natomiast jak funkcjonujemy w ciele ludzkim, tutaj na ziemi, to nie do końca czujemy to zespolenie z tą boskością, z tą jednością. Nie do końca tak na poziomie czucia w ciele czujemy, że jesteśmy tą jednością. Dlatego, że funkcjonujemy jako osobne ciała, osobne jednostki w świecie. W związku z tym, aby połączyć się właśnie z tą jednością, z tą boskością, musimy ją przywołać. Ale zanim oczywiście ją przywołamy, to musimy podjąć taką decyzję. I to właśnie jest ta najważniejsza duchowa decyzja, jaką musimy podjąć. To znaczy w ogóle chcieć tej pomocy, a następnie o nią poprosić. I tą metodę można stosować cały czas, praktycznie przy każdym wyzwaniu, przy każdej trudnej sytuacji. I to jest tak proste, jak wypowiedzenie tego typu słów. Przyznaję, że nie wiem, jak rozwiązać ten problem i dlatego wzywam boskie światło z nieskończoności, aby działało przeze mnie i rozwiązało ten problem dla mnie, dla najwyższego dobra mnie i wszystkich istot. I także możemy sobie tą świetną metodą pomóc przy uwalnianiu emocji. Bo po co działać samodzielnie, jak możemy poprosić o wsparcie? I na przykład takie słowa, które wtedy możemy wypowiadać, to jest przyznaję, że nie wiem, jak uwolnić strach, złość bądź inną emocję, którą w danym momencie odczuwamy. I dlatego wzywam boskie światło z nieskończoności, aby działało przeze mnie i zrobiło to za mnie, dla najwyższego dobra mnie i wszystkich istot. I to jest aż takie proste, ale oczywiście to nie chodzi o powiedzenie takie bardzo luźno i lekko tych słów, tylko rzeczywiście połączenie się ze swoim wnętrzem, dlatego też ja zawsze jak praktykuję tą metodę, to kładę ręce na swoim sercu, aby połączyć się ze swoim sercem. Też zwykle zamykam oczy, aby skierować swoją uwagę właśnie na serce, jeszcze tak wewnętrznie i wypowiadam tak z głęboką wewnętrzną intencją te słowa. No i chciałam Cię teraz zaprosić, może przetestujemy wspólnie te słowa, więc jeżeli masz taką możliwość, to połóż ręce na swoim sercu i zamknij oczy i powtarzaj za mną. Wzywam boskie światło z nieskończoności, aby działało przeze mnie dla realizacji najbardziej spełnionej rzeczywistości, dla najwyższego dobra mnie i wszystkich istot.
I takie słowa wypowiadam praktycznie każdego ranka. Możesz oczywiście stworzyć swoje słowa, to nie musi być dokładnie tak samo jak ja powiedziałam, zresztą Matkan używa troszkę innych słów. Ważne, żeby to były słowa, które z Tobą rezonują i które rzeczywiście czujesz, że łączą Cię z tą boską energią wszechświata. A na koniec dnia, tuż przed zaśnięciem, ja zwykle już praktykuję to leżąc w łóżku, szykując się do snu, mając zamknięte oczy i również układam ręce na swoim sercu i zwykle wtedy już wypowiadam te słowa wewnętrznie po cichu, ale teraz zaproszę Cię znowu do wspólnego powtarzania tych słów, no i zamknięcia przy tym oczu. Więc na koniec dnia, jak zamykam oczy i kieruję swoją uwagę na serce, mówię: dziękuję i jestem wdzięczna, że Wszechświat działał przeze mnie, by zrealizować najwspanialszą rzeczywistość dla najwyższego dobra mnie i wszystkich istot. I wypowiadam te słowa, nawet jeżeli nie mam takiego poczucia, że tego dnia wszystko mi szło bardzo płynnie i bezwysiłkowo. Bo to jest również bardzo głęboka praktyka wdzięczności, o której najprawdopodobniej nagram osobny filmik, bo jest to bardzo, bardzo ważna praktyka, która bardzo dużo dobrego przyciąga do naszego życia. Natomiast dzisiaj chciałabym Cię bardzo serdecznie zachęcić do rozpoczęcia praktyki przywoływania boskiej energii z nieskończoności, do przywoływania tej energii, aby żyć w lekkości, spokoju i harmonii, a nie być zestrojonym z ego. Dziękuję za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.